Ciężko samej, od kiedy Filipa nie ma. A ile wnukowi jeszcze zostało do odsiadki? A, już pamiętam, 3 lata. Ale może szybciej wyjdzie. On taki grzeczny jest. Gdyby był taki grzeczny... Pani Leosiu, niech pani do mnie dzwoni, dobrze? Jeśli by coś było potrzebne. Ja tu często jestem w pobliżu. Złote dziecko. Taka praca. Ciężka i niebezpieczna. Nie dla takiej ładnej dziewczyny. Pani Leosiu, ale ja to lubię. Gdybym tego nie lubiła, to bym tego nie robiła. Częstuj się. Dziękuję. Częstuj się. Jezu święty! A tam co znowu? Co to za zbiegowisko? Nie zaznasz spokoju w tej dzielnicy. Pani Leosiu... Przepraszam, rozejść się. Mogę przejść? Przepraszam. Halo? Halo? Słyszysz mnie? Jesteś cała? Hej, spokojnie, już jest dobrze. Jesteś bezpieczna, patrz na mnie. Okej? Patrz tylko na mnie, dobra? Patrz na mnie, patrzysz na mnie? 0601 odbiór. Co tam się stało? Spokojnie, już wszystko dobrze. Dajcie mi tu wszystkich, mamy zabójstwo. Technicznych prokuratora wszystkich. Chodź, chodzimy. Dobra? Już dobrze. No, spokojnie. Chodź. Tak? Na Gorczaku ciężkie przestępstwa to norma, bo to jest najgorsza dzielnica w mieście. Koszmarne statystyki. 7 krąg piekła. W sumie to się już przyzwyczaiłam, ale taki widok, ta dziewczyna. Dziecko jeszcze nad tą krwią, tym horrorem. To robiło straszne wrażenie. Pana Mirka znałam od zawsze. Wszyscy tutaj od niego mięso kupowali. Wcześniej od jego ojca. Technicy znaleźli to koło śmietnika. Komuś podpadł? Niemożliwe, to jest dusza człowiek. Niemożliwe. Na Korczaku. Serio. Weź mi to zabezpiecz. Chcę mieć zaraz wszystkie foty na telefon. Jak on się jeszcze raz nazywał? Mirosław Rabiej, syn Władysława. Co za masakra. Dobra, zrobimy tak. Wyrzucasz wszystkich gapiów sprzed sklepu. Tylko zróbcie im najpierw zdjęcia, okej? I niech mi się nikt nie kręci w promieniu 20 metrów, zrozumiano? A, dziewczyna, która znalazła ciało, gdzie ona jest? Pasierbica Denata, ja ją zabrałam do domu. No to trzeba ją ściągnąć na posterunek, żeby ją przesłuchać. Jak nieletnia, to z rodzicami. Ma 15 lat. No, psycholog by się przydał. Dobra, spróbuję ściągnąć. Ty myślisz, że to jest coś osobistego? Nie mam pojęcia. Albo jakiś psychol. Co wolisz? I znowu będzie o Gorczaku wniosek, że sama patologia. Ale tutaj mieszkają też normalni ludzie. Ja się tu wychowałam, chodziłam tutaj do podstawówki, do mięsnego z mamą przechodziłam. Chodzi mi o to, że nie można tutaj wrzucać wszystkich do jednego worka, po prostu o to mi chodzi. Przepuść mnie, dziewczyno, przepuść Zaraz, mnie! spokojnie, gdzie pani idzie? Tam nie wolno teraz iść, tam pracują ciągle policjanci. To... Ale Mirek tam ciągle jest, tak? Jest. No to ja muszę go zobaczyć. Nie, pani- Ja w to nie wierzę, to nie może być prawda. Nie pójdzie pani tam teraz, zostaniemy tutaj w domu, dobrze? Zostaniemy tutaj. Bardzo panią proszę. Dobrze? Pani Tereso, gdzie jest pani córka? Córka? W pokoju u ciebie. Nic nie mówi, cała się trzęsie. Na pewno jest w szoku, to musiało nią wstrząsnąć.
słyszałam, jak sąsiadka na klatce schodowej dzwoniła do swojego męża, mówiła, że Mirkowi zrobili okropne rzeczy. Skąd ona to wie? Widziała go? Każdy może tam wejść i go zobaczyć, a ja nie mogę? Nie wpuszczamy tam postronnych osób. Niech pani ludzi nie słucha, dobrze? Kiedy mój pierwszy mąż umarł, Kasia miała 6 lat. Nie miałam nic. Myślałam, że na ulicy wylądujemy. Potem Mirek się ze mną ożenił i dał mi dach nad głową. Ma pani może jakieś podejrzenia? Niby jakie? Kto mógł zrobić coś takiego? Chyba jakiś potwór! Boże. Mogę pani jeszcze jakoś pomóc? Pomóc? Niby jak? Nikt normalny tutaj nie chce pracować, bo strach. Ja tutaj jestem dzielnicową od 2 lat, bo mi zależy na tych ludziach, bo wiem, że jak przychodzą trudne momenty, to są sami. Mało kto chce im pomóc. Kasiu, chcesz porozmawiać? To, co tam widziałaś, to jest potworne. My znajdziemy tego, kto to zrobił. Słyszysz? On ją traktował jak córkę. Przecież nie musiał. Co my teraz robimy? Jak my to przeżyjemy? Wiedziałam, że widok martwego ojczyma w kałuży krwi zostanie z tą dziewczyną na zawsze. I czułam się bezradna, jak ona. Niby zawsze wiem, co zrobić, co powiedzieć. Ale w tamtej chwili Ludzie, idźcie stąd! No już, wypad do domów. Podobno podświartowali tego gościa jak świniaka normalnie. Stary, puka jaką fotę. Na pewno cyknąłeś. Ja ci zaraz tę swoją pałkę mogę pokazać. Pałko. ta ucieczka była mocno podejrzana. Jeszcze kroku do niego nie zrobiłam, a on już zaczął zwiewać. Czyli albo musiał coś wiedzieć, albo mieć coś na sumieniu. Na ścianę. No, co jest? No, myślałeś, że cię nie dorwę? Czemu spierdalasz? No, mów, czemu zwiewasz? Dobra, gadamy tu, czy na komisariacie? Tu, tylko szybko. Tak? Nie będziesz grzeczny? Mów, czemu zwiewasz. Czemu zwiewasz, no? Przecież pani wie. Jasne, że wiem. Bo na Gorczaku nie gada się z glinami i już. Bo Gorczak ma uszy i oczy dookoła głowy, a kapusiów nie znosi. To dlatego ten chłopak tak zwiewał, jak tylko zobaczył, że mu się przyglądam.
Sebastian, tak? Czasem sprzątałeś w Mięsnym, dobrze kojarzę? Kiedy ostatni raz widziałeś pana Mirka? No, mów, byłeś tam wczoraj, widziałeś coś, kogoś podejrzanego? Seba, mów, jeśli coś wiesz, rozumiesz? To jest bardzo ważne. Nikomu nie powiem, że wiem to od ciebie. Hrabia. Był u nas przedwczoraj. Przy zamknięciu. Z takim jednym swoim. Nerwowo było. No. Bardzo. No dobra, słyszałeś coś? Czego chciał hrabia? Słyszałeś, co mówili? Hrabia, czyli Marcin Potoczny. Na Gorczaku więcej mówić o nim nie trzeba. Każdy tu go zna, nikt nie chce wchodzić mu w drogę. Wszyscy się go boją, robi tu co chce. I nikt słowa nie powie. Robiło się gorąco. Dzień dobry. Szefowa jest? Jezu, pani Karolino, co tam się wydarzyło u naszego rzeźnika? Bo mi tutaj kumpela pisze, że jemu nawet głowę odrąbali, że krew to wszędzie była, na ścianach, na suficie. Proszę cię, nie czytaj takich rzeczy. Czy szefowa jest? U siebie. O, już podchodzę, tak? Kasujemy. Tylko jedna? Ale piękną pani sobie wybrała, wie pani co, ja też sobie ją przymierzałam, ale za ciasno. Zapakować? Dzień dobry, pani Mario. No nie powiedziałabym, że taki dobry. Zostaw nas. Naprawdę go tak zmasakrowali, jak ludzie gadają? Jezu. No i dlaczego? Mamy teraz z domu nie wychodzić? Bać się? No strach interes prowadzić. Prowadzimy naprawdę intensywne działania. Pani raczej nie ma się czego bać. Pani Mario, gdzie znajdę pani syna? A co do cholery ma wspólnego z tym mój syn? Może coś ma, może nie ma. Właśnie próbuję to ustalić. Ja morderców nie wychowuję. Pani Mario, chcę z nim tylko porozmawiać i niech mi pani uwierzy. Lepiej będzie, jeśli ja porozmawiam z hrabią. Obrażasz mnie i moją rodzinę. Wyjdź. Natychmiast! Kryminalni szukają tylko pretekstu, żeby dobrać mi się do tyłka. A przecież to twoi kumple są. Co? Nie? A ty jesteś inna? A my glinom nie ufamy i z glinami nie gadamy. Czyli ze starszym synem pani też nie rozmawia? Przecież to jest glina. No rzeczywiście, co do Marcina, to nie wiem, gdzie jest. A nawet gdybym wiedziała, to... Sorry, maleńka. Nie pomogę. Rozumiem. No chyba mnie porąbało. Na co ja liczyłam, że co? Że pójdę do mamy? Bo tak na Gorczaku wszyscy nazywają matkę hrabiego. A ona da mi głowę synalka na srebrnej tacy, tak? Bo co, bo jestem stąd? Nie, dla Potocznych to jest jeszcze gorzej. Jak jesteś z Gorczaka i nosisz mundur, to jesteś odszczepieńcem. No, halo, Wolska? Jestem, co jest? No, właśnie byłam u Marii Potocznej. Co? Macie go? Zwijacie gdzie? Dobra. Szybko się okazało, że nie tylko ja dostałam cynk w sprawie hrabiego. Kryminalni też dotarli do tej informacji swoimi kanałami, no i błyskawicznie go znaleźli. No wreszcie. Trochę się na dzielni zrobi spokojniej. Co? Źle mówię? Dawno powinien siedzieć. No nie wiem, czy akurat za to. Skoro nocą go zgarnął, to na pewno ma dowody. Pieprzony służbista. Ale skuteczny.
Dobra, ja idę posłuchać. Ty masz tutaj chyba interesantów do obsłużenia. Poczekają. Co mają innego do roboty? Ty, Wolska! A w ogóle to twoje modły zostały wreszcie wysłuchane. Nowy dzielnicowy będzie. No, świetnie. Ale czekaj, zgadnij kto! Się będzie działo. Brak alibi. Krew denota na kurtce. Motyw, sposobność. Do tego twoja kartoteka. Do końca życia nie wyjdziesz z pierdla. Narzędzie zbrodni na miejscu. I co z tego, że wytarte? I że bez paluchów. Słuchaj, zrobimy tak. Ty mi powiesz, które to było, a parę osób będzie ci naprawdę wdzięcznych, że skróciłeś im czas pracy. Bawię cię tu psycholą. Czemu go zabiłeś? Nie wierzę, że chodziło tylko o pieniądze. Okej. Tak się chcesz bawić. Co, brzydzi cię to? Przecież to twoja robota, psycholu. Na drugą rękę zostawiłeś, bo co? Nie starczyło czasu czy siły. Dobra. Dobra. Nie chcesz gadać, to nie gadaj. I tak bym nie chciał tego słuchać. Idę się oddać. No! Brawo! Gdyby mógł, to by go od razu wsadził na krzesło elektryczne i usmażył. Rafał sobie ubzdurał, że jak zapuszkuje hrabiego, to dostanie awans i przeniesienie. No bo on ciągle marzy o tym, żeby się stąd wyrwać. Słyszałam, jak gadaliście. Tak? Bo ja jakoś nie słyszałem, że ktoś mówił poza mną. Dobra, ja też dostałam cynk, że hrabia był rzeźnika, że coś tam się między nimi stało, że było nerwowo. No i? No jakoś mi to nie pasuje. Ja wiem, że Potoczny to jest kawał gnojka. Nie pasuje mi to. Wolska, czy ja ci się wpieprzam w robotę? Dobra, chcę tylko powiedzieć, że jasne, kurwa, hrabia trzyma Gorczak za pysk, kradzieże, rozboje, jakoś im temu nic nie możemy udowodnić, ale odcinanie dłoni, szlachtowanie, no to chyba nie jest jakiś jebany Hannibal Lecter. Okej. Potoczny potrzebuje adwokata. Tylko nie wiedziałem, kurwa, że ty nim będziesz. Wolska. Mogę? Za ile? Nagle zechciało jej się ze mną gadać? No, chyba trochę za późno. Ale przyznam, że zżerała mnie ciekawość, co ma mi do powiedzenia matka hrabiego. No i jestem. Co zrobiliście z moim synem? Gdzie on jest? Wcześniej jakoś nie chciała pani rozmawiać, a ja ostrzegałam. Chcę zobaczyć Marcina natychmiast. Niby jak? U was jest? To mnie do niego wpuść. Chyba każda matka ma prawo zobaczyć swoje dziecko.
Ja tego nie mogę zrobić. Jak to sobie, nie wiem, pani wyobraża? No, wymyślisz coś. A ja sprawię, że ci się to opłaci. Ja zobaczę swojego syna, a ty dowiesz się czegoś ciekawego o naszym zaszlachtowanym rzeźniku. No i połknęłam haczyk. Miałam nadzieję tylko, że to nie jest żaden blef, bo ryzykowałam sporo. Ale jakoś nie wierzyłam, że hrabia zabił rzeźnika. No i chciałam poznać prawdę w przeciwieństwie do innych na komisariacie. Dowiedz się, proszę, kto to zrobił. Kto zabił Mirka? Nie. Kto mnie wsypał, żebym wiedział, kogo mam zajebać, jak jutro stąd wyjdę. Ja tu jestem. No i? To są groźby karalne. Tak, a pod czyim adresem? Bo ja się chętnie dowiem. I matka nie będzie musiała się fatygować. Mamy umowę? Czy nie? To po co się wtrącasz? To miała być prywatna sprawa w ścisłym gronie rodzinnym. To po co się wtrącasz? Ja rozumiem, że wszystkich mundurowych traktuje pani jak konfidentów, ale zapewniam, że niesłusznie. Nie mogłam was zostawić samych i dobrze pani o tym wie. Przecież to farsa. Obie wiemy, że Marcin jest niewinny. Ja wywiązałam się z mojej części umowy, to może teraz powie mi pani swoje informacje o Denacie. Rzeźnik rzeczywiście był trochę u nas zadłużony. No to już wiem. Ale to nie są jego długi, tylko Teresy. Jego żony. To nie było takie małżeństwo, jak się wszystkim wydaje. Najpóźniej jutro wieczorem macie go wypuścić. Nie wiem, na jakiej zasadzie ta informacja miała zdjąć winę z hrabiego, ale na pewno była to interesująca wiadomość i może nawet rzucała nowe światło na sprawę, która dla mnie nie była jeszcze zamknięta. No nieważne, mój informator twierdzi, że rzeźnik spłacał u hrabiego długi swojej żony i na tym się skup. Twój informator. A ty, przepraszam, nadal jesteś dzielnicową, czy coś się w tej kwestii zmieniło? Mamy winnego. No ale skoro to nie były jego długi, To co? to może jednak... Polska, czy ty nadal jesteś na komendzie? Jestem, a co? To nie bądź. Idź na wódkę, jak normalny człowiek. Wiesz, na przykład ja. Poza pracą jest jeszcze coś takiego jak życie. Sprawa jest zamknięta, a ja dostanę awans. Pa, pa. Kurwa! Obiecałam wykupić receptę pani Leokadii i na śmierć zapomniałam. Ja jestem dzielnicową po to, żeby pomagać ludziom, no, nawet w takich duperelach, jak się niektórym wydaje. Ale dla mnie to jest cholernie ważne. Panie Sypuła, co, pan już się dzisiaj chyba ciutkę przetrenował, co? Trening robi mistrza, pani Calorino. Panie Sypuła, to już jest panu niepotrzebne. O, trochę tego było. Dobra, to do pojemnika na szkło. Dobranoc, panie Sypuła, tak? Pan już idzie do domu? Super, dobranoc. Dobry wieczór, panie Losiu. Ja przepraszam, że tak późno, ale ja... Nie teraz. Ale ja mam te leki dla pani z recepty. Dzięki. Proszę. Wszystko w porządku?
Spać się kładę. Pani Lusiu, na pewno? Tak, wszystko w porządku. Są takie chwile, że po prostu wiem, że coś jest nie tak. I to był właśnie ten moment. Zostaw to! Szóstka do 1 potrzebuje wsparcia na Małachowskiego 16 przez 2 natychmiast. Co jest kurwa? Gleba! Kurwa! Na kolana mówię! Na kolana już! Łapy na głowę! Łapy na głowę! Mówiłaś, że spławiłaś tą sukę. Co, moja wina? Że się ta Franca od tyłu zakradła? A moja? Ta, do Garbatego miej pretensje, że ma dzieci proste. Co tu się do cholery odpierdala? Po wnuku zostało mi trochę fantów. Emeryturę to ja mam cienką jak barszcz. A chłopaki żywą gotówką płacą. Kochana, cieplutka, milutka pani Leokadia, no. Jasne. Krucha babulinka, która wieczorami opyla skradzione fanty wnusia złodzieja. A te 2 karki też u nas miały niezłą kartotekę. Ja jej leki w zębach przynosiłam. Idiotka ze mnie. Powiedz im, dziecko, niech mi te żelastwo z rąk zdejmą. Gdzie, niby, jak im ucieknę? Kajdanki muszą być, pani Leokadio, przykro mi. Tak, przykro, akurat. Zamiast po nocy w domu siedzieć jak przyzwoita dziewczyna, to się pałętasz i nos w nie swoje sprawy wpieprzasz. Taka praca. Tfu. Myślisz, że nas tu znasz, ptaszyno? Gówno wiesz. Gorczak to gorczak. Tak właśnie jest na Gorczaku. Niczego nie można być pewnym. Trzeba być gotowym na wszystko. No i w sprawie zabójstwa rzeźnika mogło być tak samo. Przepraszam, że nachodzę panią tak z samego rana. I tak prawie całą noc nie spałam, bo jak tu spać? Cały czas mi się wydaje, że on jest na dole w sklepie i zaraz przyjdzie na górę i będzie jak dawniej. Proszę. Mamy podejrzanego. Wczoraj go zatrzymaliśmy. No to już pewnie pani wie. Wszyscy wiedzą. Ma pani coś jadła od wczoraj, czy tylko te fajki pani pali? Jakie to ma znaczenie? Czego pani chce ode mnie? Po co pani tu przyszła? Czepiać się mnie? Dobrze, to porozmawiajmy szczerze. Dobrze? Ja wiem o długach. Wiem, że były pani. Dużo ich było? Nie musi pani odpowiadać, ale wiem, że z tego powodu pani mąż miał kłopoty z hrabią. Ja nie miałam skąd wziąć, Mirek też nie. Sklep był prawie cały czas zamknięty przez tego wirusa. Obroty zerowe. Potem było jeszcze gorzej, bo odsetki zaczęły narastać. Hrabia powiedział, że nam pożyczy, że nie ma problemu, że możemy oddać później, nie śpieszy mu się. Tylko potem zmienił zdanie. Ale to jest wszystko przeze mnie. No, ale to pani wie. A czego nie wiem? Tego. Wszyscy
Wszyscy myślą, że Mirek to taki dobry mąż i człowiek. Wszyscy go kochali, a on był taki właśnie. Znęcał się nad nią latami, a ona siedziała cicho. Nigdy nie bił po twarzy, żeby nie było widać. Tłukł po brzuchu, plecach, nogach. 2 razy złamał jej rękę. Nie powiedziała mi o tym wcześniej, bo oczywiście podejrzenie padłoby od razu na nią. Od razu by było, że ofiara stała się katem, a kat ofiarą. Ja pożyczyłam dużo w różnych chwilówkach. Chciałam kupić mieszkanie dla siebie i dla Kasi kawalerka, żeby uciec od niego. Ale trafiłam na oszusta. Mąż dowiedział się, o co były te pieniądze? A nie, okłamałam go. Ale jest jeszcze coś innego, gorszego. Gorszego? Kasia. Ona się inaczej zachowuje. Strasznie się denerwuje. Nie odzywa się do nikogo, nawet do mnie prawie. Ale od kiedy? Od jakiegoś czasu. Nie chce się spotykać z koleżankami. Ja nawet nie wiem, czy ona do szkoły chodzi. No ale wie pani, co to może być za powód? Gorczak to najciemniejsza strona miasta, ale ja zawsze staram się znajdować tutaj coś ciekawego, jasnego, żeby pokazywać to innym, że tu nie jest aż tak beznadziejnie. Ale tym razem nie mogłam znaleźć tutaj niczego jasnego. Dotarło do mnie, czego ta kobieta nie mogła powiedzieć na głos. Że mąż krzywdził nie tylko ją. Kasiu? Nie ma jej? Ale ona nie wróciła na noc? Nie, była. Ale nie słyszałam, kiedy wyszła. Zero 06 do 00. Co tam, szóstka? Szóstka, co jest? Nic. Znaczy, muszę coś sprawdzić. Ale co sprawdzić? Coś bez odbioru? Kasia? Co ty tu robisz? Czemu tu stoisz? Mama cię szuka, ja też. Martwi się. Chodź. Wyjdziemy stąd, co? Zrobił mi to. Kasia, 2 razy mi to zrobił. Tutaj. Powiedział, że mnie zabije, jeżeli powiem o tym mamie albo komuś. Bałam się. Kasiu... To jest bardzo złe miejsce, żeby teraz być. Chodź, wyjdziemy, dobrze? Chodź. 3. raz, jak mi to robił, to on to zobaczył. Kto? Sebastian. Widział wszystko, ale ten skurwysyn... Już, spokojnie, spokojnie. Oprzyj się o mnie. Chodź, chodź, dobra, wychodzimy. Już jest dobrze, już jest dobrze. Spokojnie, spokojnie. Wezwałam do niej karetkę, bo była w bardzo złym stanie. Jak tylko dostała leki na uspokojenie, powiedziała mi, że tego samego dnia dostała SMS-a od Sebastiana, że zabije Mirosława za to, co jej zrobił, że utnie mu łapy. Kaśka zabroniła mu mówić, co widział. 2 dni później stało się. To jest to mieszkanie tutaj na wprost. No ale co, sam idziesz? No przecież może być uzbrojony. Wsparcie dojedzie, nie mamy czasu.
Policja! Na kolana! Na kolana powiedziałem! Tyłem do mnie gnoju. Ręce. Na kark. Na kark! Ręce mówię! Wstajesz. Wstawaj. No to ale co, nie pozwolisz mu się ubrać nawet? Nie baw się w matkę Teresę z Gorczaka. Płuc. Nie wiem, może ze mną to jest coś nie tak. Bo jasne, ten chłopak zrobił coś potwornego, ale ja nadal traktowałam go jak człowieka. Rafał nie. Tym się różnimy. Czyli co? Zrobiłeś co trzeba, tak, psycholog? Odpowiadaj, kurwa, jak pytam! To był zboczeniec! Dostał za swoje! Którym go zabiłeś, a którym odciąłeś rękę? Którym, kurwa? Bo ja wiem, jak to jest! Bo mi też tak robili. W Poprawczaku. Dzieciaki mają tutaj dużo problemów, z których ciężko jest im się wyrwać. Dysfunkcyjni rodzice, wczesna demoralizacja, czasem nawet prostytucja. Gorczak odciska na nich swoje piętno. Sebastian zemścił się też za swoje krzywdy. Oczywiście w jego aktach nie ma wzmianki o molestowaniu. Tego samego dnia zabrali go do aresztu. Ma być jeszcze badany przez biegłych psychiatrów. Proszę. Proszę sobie usiąść. Może wodę pani podać? Nie, dziękuję. Chciała mi pani powiedzieć, że sprawca przyznał się, trafił do aresztu. Bo jak Kasia go o to nie prosiła, nie kazała mu zabijać Mirka. Ja wiem. To nie była jej wina. Ani nawet wina tego chłopca, tylko moja. To była moja wina. Pani Tereso. Gdybym odeszła od Mirka za pierwszym razem, kiedy podniósł na mnie rękę, nie byłoby tego wszystkiego, nie skrzywdziłby Kasi. A ten Sebastian... Pani Tereso, nie może pani brać tej winy na siebie, dobrze? Pani mąż bił panią, znęcał się, bo... Bo mu na to pozwoliłam. Bo myślałam, że nie mam prawa się skarżyć. Dał mi wszystko, co miał. On to pani wmówił. Zastraszył panią, tak to działa. Pani myślała, że nie ma pani wyjścia, bo co? Bo trafi pani na ulicę z córką? Wiedział, że to jest dla pani najgorsze, że najbardziej się pani tego boi. Dlatego on to wykorzystał. Pozwoliłam mu skrzywdzić własne dziecko. Nie mogę nawet spojrzeć jej w oczy, nie mogę z nią porozmawiać, przeprosić, nie jestem w stanie. Pani Tereso, dlatego dostanie pani pomoc psychologa. Nie jest pani sobie w stanie z tym sama poradzić i to jest naprawdę normalne. Pani mąż był złym człowiekiem, to nie znaczy, że zasłużył na taką karę. On powinien trafić do więzienia za to, co zrobił. Czasu już nie cofniemy. No i to jest najgorsze. Nie, najgorsze jest już za wami. A pani ma dla kogo żyć. Niech pani pokaże córce, że my kobiety jesteśmy sobie w stanie ze wszystkim poradzić. I wie pani dlaczego? Dlatego, że mamy siebie. Dlatego, że mamy siebie nawzajem.
Czy ja mogłabym, gdybym potrzebowała? Proszę, pani ma mnie zawsze. Jestem tu dla pani, dobrze? Tak? Niech pani dzwoni zawsze, jestem tu. Wszystko się ułoży, to jest tylko kwestia czasu. Dziękuję bardzo. To trzeba tylko czasu i myślę, że trzeba w to naprawdę uwierzyć. Co to jest? Co to jest? Ale o co ty się pieklisz, Potoczny? To, że to jest stary mundur, a przecież mamy nowe. A co, ty w konkursie Miss będziesz występował? W głowie ci się pomieszało w tej centrali. Tu jest Gorczak. Słuchaj, a ja myślałem, że tu się coś zmieniło na Gorczaku przez ostatnie 10 lat. Ty też się nie zmieniłeś, Potoczny. Nic a nic. A mundur może i nowy dostaniesz. Jak zasłużysz. Kolega myślał, że mi się do dupy dobrał, za cienki na mnie jesteś, Burku. Łapy do góry! Rzuć broń! Ale my już zamknięte mamy. Zostaw ją! Zostaw ją! Jesteś tu teraz dzielnicowym. Tylko, że ciebie nie było 10 lat, dobrze mówię? Z nim mam przy jednym stole siedzieć? Siedzieć i nic nie gadać, tylko jeść.